Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnym z moich aparatów, którym jest Kodak Brownie Hawkeye. Brownie, bo jest kwadratowy i czarny, jak ciasteczko brownie. Historia moja i tego aparatu zaczęła się kilka lat temu, w okolicach moich urodzin, kiedy zaskoczył mnie niespodziewany dzwonek do drzwi. Okazało się, że był to kurier, który przywiózł mi niespodziewaną zupełnie paczkę. W środku był ten właśnie piękny aparat w stylu Art Deco, który podarował mi mój przyjaciel Janusz, który jest filmowcem z Wrocławia, więc wie, co jest ładne i co dobrze wygląda. Teraz już ten zapach trochę wywietrzał, ale kiedy tylko otworzyłem paczkę wtedy, to owionął mnie zapach starego strychu. A to dlatego, że te aparaty są dość leciwe. Były produkowane między 49 a 61 rokiem we Francji właśnie. Tu jest napisane Made in France. Więc to jest aparat, który w tej chwili ma jest między 60 a ile? 70-80 lat. Także to jest niezły staruszek. Mój jest odrobinę brudny i obtłuczony tu i ówdzie, ale czytałem ostatnio o środkach, które bardzo dobrze czyszczą bakelit i metal, więc myślę, że go niedługo trochę odświeżę, bo to jest aparat, który nawet jeżeli się go nie używa, to przepięknie wygląda na półce. Ten Brownie Hawkeye albo Brownie Flash był pomyślany jako prosty, stosunkowo tani aparat, taki, żeby każdy Kowalski lub Smith mógł sobie łatwo pstrykać takie codzienne zdjęcia. Dlatego on jest prosty w obsłudze, był łatwy w użyciu i stosunkowo tani. On nazywa się Brownie Flash, bo w pierwotnym zestawie, w którym się go kupowało, była dołączona do niego lampa błyskowa. On ma tutaj na boku gwint do lampy błyskowej i gniazdo. Była taka spora, z uchwytem, więc można było sobie pstrykać nim zdjęcia nawet w kiepskich warunkach oświetleniowych. To jest aparat średnioformatowy, robiący kwadratowe zdjęcia o obiektywie około 80 mm. Tak mówią źródła, że to jest około 80 mm i nie jest to jedyny parametr tego aparatu, który jest określany jako około, bo ma też on stałą przysłonę około f/15 i stały jeden czas naświetlania około znowu 1/50 bądź 1/30 sekundy, w zależności od tego, jakie źródło się czyta. Różne źródła pokazują różny czas, między 1/30 a 1/50 sekundy. Przycisk spustu migawki jest tutaj z boku, no i to jest właśnie to około 1/50 sekundy. Można jeszcze zrobić tryb bulb, czyli manualnie sterować, jak długo będzie otwarta migawka poprzez uniesienie tego, o tutaj, dynksa. I wtedy, dopóki trzymamy wciśnięty spust migawki, to tak długo jest otwarty, tak długo eksponuje się nasz film. Przy czym nie wiem, jak bardzo użyteczny jest ten tryb bulb, bo ten aparat nie ma gniazda statywu. Ale ma taki fajny, wygodny uchwycik. W tym aparacie nie regulujemy ostrości, ona jest na stałe ustawiona od 5 stóp, czyli około 1,5 metra do nieskończoności i nie pozwala na zrobienie zbyt bliskiego portretu, ale jest w zupełności wystarczająca do pstrykania takich codziennych zdjęć. No makro się tym na pewno nie zrobi. To jest aparat bardziej do robienia zdjęć pełnej sylwetki albo troszkę dalszych planów. Na tej jego prostej, acz pięknej obudowie mamy jeszcze pokrętło do przesuwania filmu. Nie ma tutaj żadnej blokady podwójnej ekspozycji, więc można robić na nim podwójne ekspozycje celowo albo przypadkiem. I z tyłu mamy okienko do przewijania filmu, tak jak w wielu innych średnioformatowych aparatach. Patrzy się przez nie, przewijając film. Żeby załadować film, otwieramy go w ten sposób, że popychamy tą wajchę tu na górze i on się nam rozsuwa i jest w dwóch częściach. Ta z tyłu obudowa, tu nic nie ma w tej chwili. No i tutaj jest cały ten mechanizm właśnie filmu. Co jest ważne, ten aparat przyjmuje film 620. To nie jest film produkowany już dzisiaj, ale można go kupić. No jak można go kupić? Jest taka mała amerykańska firma, która nazywa się Film Photography Project i oni
nie produkują. Tak naprawdę przewijają dwa filmy na rolki 620, bo one są troszkę inne, mają mniejszą średnicę tego rancika niż zwykły film 120 i ten rdzeń też jest węższy. Więc oni produkują dwa filmy, jeden czarno-biały, drugi kolorowy, ale jest też sposób, jak załadować do tego aparatu zwykły film 120, czyli taki zwykły, jaki można jeszcze dzisiaj kupić do średniego formatu. Jak to zrobić, opowiem Wam troszkę później. Ja, żeby wypróbować, czy ten aparat w ogóle działa, na pierwszy ogień zamówiłem po prostu te dwie gotowe już rolki filmu 620, które produkuje Film Photography Project. Na pierwszy ogień poszła rolka czarno-biała, która, jak się okazało, była po prostu nawiniętą na tą rolkę 620 FOMO 100 w średnim formacie. Jak się okazało, ten film nie był specjalnie dobrze i odpowiednio ciasno nawinięty na rolkę, bo przy zakładaniu rozwinął się jak sprężyna i wyszedł bardzo mocno zadymiony. To jest pierwsza przyczyna, dlaczego tak wyszedł, a druga, że ten aparat jest dość mocno obtłuczony, no bo wiadomo, ma już swoje lata i pewnie trochę przeszedł, więc ma różne dziury, które zakleiłem czarną taśmą, ale mimo tego mogło się trochę światła dostać do środka. Gdybym poprzestał na tej pierwszej rolce, pewnie bym stwierdził, że to jest aparat, którym nie da się robić zdjęć. Na szczęście miałem jeszcze jedną rolkę 620 i w zanadrzu eksperyment z tą rolką 120. Drugi film, FPP Basic Color 620 film, wyszedł już zdecydowanie lepiej. Nie był zadymiony, zdjęcia wyszły porządne. Po bliższym przyjrzeniu się negatywowi okazało się, że to jest znowu nawinięty na rolkę 620 średnioformatowy Kodak Ektar 100, a więc były na razie dwa filmy o ISO 100 i tak naprawdę to jest, jak możemy kontrolować ekspozycję w tym aparacie, czyli albo zmieniając światło, co nie jest zawsze możliwe, albo wkładając tutaj filmy o różnych ISO. Zdjęcia na tej drugiej rolce wyszły już o wiele lepiej i można na podstawie ich stwierdzić, że tym aparatem faktycznie da się już coś sensownego zrobić. Nie jest to łatwe, bo kadrowanie przy pomocy tego wizjerka, na który patrzymy od góry, nie jest łatwe. Minimalna zmiana kąta patrzenia, patrzymy na to od góry, zmienia wygląd naszej ramki. Także to na pewno wymaga sporo wprawy i doświadczenia, żeby wiedzieć, jak trzeba patrzeć na ten wizjer, żeby ramka, którą widzimy, nam się zgadzała z tym, co faktycznie będzie utrwalone na filmie. Część kolorowych zdjęć wyszła dobrze i na ich podstawie można stwierdzić, że obiektyw w tym aparacie ma wystarczającą ostrość, szczególnie w centrum. Na brzegach, wiadomo, jest mniej ostry i ma dość mocną aberrację, no ale oczekiwanie od takiego podstawowego sprzętu i tak starego, żeby miał doskonałą optykę, to trochę byłoby za dużo. No i w końcu po tych dwóch rolkach 620 kupionych od fikuśnego producenta zza oceanu przyszedł czas, żeby spróbować, czy da się do tego aparatu założyć film 120 taki, jaki można kupić dzisiaj. I okazało się to wcale nie takie trudne. Trzeba przede wszystkim w tym filmie przyciąć na przykład nożyczkami do paznokci ten rancik, żeby zmieścił się ten film tutaj i to właściwie tyle. Potem może odrobinkę ciasno, ale da się go nawinąć tutaj bez żadnego problemu. No i można sobie na tym aparacie dzięki temu robić zdjęcia na filmie, który można normalnie kupić dzisiaj w sklepie. Ja wybrałem FOME 200, bo uznałem, że może to ISO 100 to trochę było za mało jak na angielską pogodę. Po tej trzeciej rolce widać, że nabrałem już trochę wprawy w obsługiwaniu tego aparatu. Już mniej więcej wiedziałem, jak kadrować i jakie sytuacje mogą się w nim sprawdzić, bo ta trzecia rolka wydaje mi się, że wyszła najlepiej. Widać też po niej, że ta minimalna odległość ostrzenia nie pozwala na robienie zbliżeń. Na przykład jest takie zdjęcie roweru, które wydawało mi się, że wyjdzie ostre, ale nie jest ostre. Więc na to trzeba uważać. Na tym aparacie raczej wyjdą nam troszkę szersze kadry. Widoki, portrety grupowe, tego typu rzeczy. Ostatecznie okazało się, że na tym aparacie w istocie da się robić sensowne zdjęcia. Może dla mnie jest to troszkę zbyt prosty aparat, żebym używał go regularnie, ale dla mnie to jest wada, ale nie dla wszystkich. Dla niektórych to może być zaleta, bo przy tak uproszczonym aparacie tak naprawdę nie możemy się schować za techniką. Nie możemy spędzić dużo czasu ustawiając w nim parametry i potem chwalić się, że osiągnęliśmy jakieś niesamowite rezultaty wyłącznie znając tajniki technik fotograficznych, tylko pracujemy tutaj tak naprawdę z tym, co jest przed naszym obiektywem. A tak naprawdę w gruncie rzeczy to się liczy.
Oprócz tego wizjer jest dość ciężki w użyciu i wymaga sporo wprawy i doświadczenia, żeby wiedzieć właśnie pod jakim kątem i z jakiej odległości na niego patrzeć, żeby dawał nam obraz tego, co ostatecznie wyjdzie na filmie. Ale wiem na pewno, że jeżeli poświęci się odpowiednio dużo czasu temu aparatowi, to można z niego, że tak powiem, wycisnąć naprawdę fajne zdjęcia. Jest na przykład takie konto na Instagramie, które nazywa się 120 Film Spool, które prowadzi Liliana ze Stanów Zjednoczonych i ona fotografuje wyłącznie na aparacie Kodak Brownie Hawkeye i jej zdjęcia wyglądają naprawdę porządnie. W życiu bym nie powiedział, że są zrobione taką prostą skrzyneczką. Jeśli chcecie obejrzeć filmy o moich innych aparatach, to są zebrane wszystkie na jednej wygodnej playliście, a jeśli chcielibyście wesprzeć rozwój kanału, to w opisie są wrzucone różne linki, na przykład do serwisów takich jak Kup mi Kawsko, gdzie możecie dorzucić złotówkę na to, żeby powstawały kolejne filmy. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.